Bliżej prawdy. Spoglądam w świat i milknę z zachwytu. Patrząc w niebo, wyobrażam sobie setki miliardów galaktyk, być może w nieskończoność. Patrząc na atom, wyobrażam sobie miliardowe części metra. To nie peryferia rzeczywistości, lecz jej sedno. Wszechświat i atom to fundamentalne prawdy naszej fizycznej egzystencji. One tak mnie zachwycają. Nazywam się Robert Lawrence Kuhn, a ten film służy poszukiwaniu prawdy. Dlaczego wszechświat zachwyca? Chyba każdy się z tym zgodzi. Lecz dlaczego tak się dzieje? Poszukiwania prawdy zaczynam od analizy struktury wszechświata. W Instytucie Technologicznym Massachusetts rozmawiam z Frankiem Wilczkiem, noblistą, nagrodzonym za odkrycie wewnętrznej struktury protonów i neutronów. Frank ma jasne stanowisko na temat fizyki. Powiedział pan, że fizyka triumfuje, ekscytuje, lecz tonie w bałaganie. Dlaczego? Z powodu naszych wygórowanych ambicji. Zdołaliśmy wiele wyjaśnić za pomocą składnych równań. Wciąż jednak czujemy niedosyt i pragniemy wyjaśnić wszystko. Być może kiedyś odniesiemy sukces. Na razie jednak w równaniach fizycznych pojawia się zbyt wiele niewiadomych. Z ust fizyków i filozofów coraz częściej pada słowo redukcjonizm. Nie cierpię go. Wolę terminy analiza i synteza, zaproponowane przez Newtona. Żeby zrozumieć zasady rządzące zjawiskami naturalnymi, należy zbadać interakcje między ich podstawowymi elementami. Podążajmy za prostotą ich wzajemnych relacji i wykorzystujmy je. Tym, co duże, rządzą prawa zaobserwowane na poziomie pojedynczych części składowych. Potrafiliśmy zrozumieć interakcje między cząstkami elementarnymi. Wypracowaliśmy spójne równania do opisania ich zachowań. Nie musimy niczego rozbudowywać. Te same równania wystarczą nam do opisu bardziej złożonych zjawisk. Uczeni nadaremno szukają zjawisk sprzecznych, jak życiodajnej siły w biologii czy elementarne prawa chemiczne. Jak dotąd wszystkie dociekania okazują się bezowocne. Nie uważam, by redukcja przyniosła odwrotny skutek. Daje ona nowy wgląd, dzięki któremu proces syntezy dostarcza niespodzianek. Znając podstawy działania najmniejszych elementów, możemy tworzyć skomplikowane obwody, komputery, lasery oraz wiele innych przedmiotów. Poprzez chaotyczne działania niczego byśmy nie osiągnęli. Zgłębia pan fundamentalne prawa natury rzeczywistości, a fizykę uważa za naukę zdolną opisać jej najbardziej podstawowe aspekty. Słowo fundamentalne oznacza, że czegoś nie da się już prościej wytłumaczyć. Najciekawsze odkrycia naukowe dokonują się na poziomie syntezy. Wtedy bowiem trzeba użyć wyobraźni, żeby zobaczyć, jak wykorzystać podstawową, nieredukowalną wiedzę do tworzenia rzeczy pożytecznych albo rozumienia nietypowych zjawisk. To niezwykle twórczy i korzystny proces. Odkrywamy wspaniałe rzeczy.
that are pleasing and useful and just wonderful. Móc dotrzeć do istoty materii, coś niezwykłego. W tym tkwi urok fizyki fundamentalnej, szukać najprostszych, elementarnych struktur, sił i praw. Poprzez analizę świat rozbijamy na części składowe, a w drodze syntezy odbudowujemy jego znakomitą różnorodność. Czy to nie wspaniałe móc zrozumieć wszechświat, największy byt, poprzez rozumienie atomów, najmniejszych jego składników? O zdumiewającej zależności między tym, co największe i najmniejsze, rozmawiam ze Stevenem Weinbergiem, laureatem Nagrody Nobla za pracę nad jednolitą teorią oddziaływania cząstek elementarnych. Dlaczego do zrozumienia kosmologii musimy poznać istotę cząstek subatomowych, będących najmniejszymi komponentami rzeczywistości? Tak jak w życiu pragniemy wiedzieć, skąd pochodzimy i co było na początku, a przynajmniej tuż po nim. Wiemy, że wszechświat rozszerza się i przez to ochładza. Niegdyś był znacznie gorętszy. Kiedy wszechświat miał nie rok, nie dzień, a milionową część sekundy, był do tego stopnia gorący, że zderzające się cząstki miały dość energii do wyprodukowania egzotycznych cząstek. Dziś już one nie istnieją. Bez dokładniejszych informacji na ich temat nie odtworzymy zdarzeń z początku ani pierwszych chwil istnienia wszechświata. Co musimy lepiej poznać, żeby zrozumieć fundamenty fizyki? Czasoprzestrzeń, energię materii, siły? Dysponujemy niezłą roboczą teorią czasoprzestrzeni. To ogólna teoria względności Einsteina. Dzięki mechanice kwantowej mamy podstawy, żeby zrozumieć, czym są cząstki elementarne, atomy i jądra. Sęk w tym, że teoria względności i mechanika kwantowa zbyt się różnią. Stosując mechanikę kwantową do badań nad czasoprzestrzenią i grawitacją, otrzymujemy matematyczne niespójności. To kluczowy problem. Musimy nauczyć się rozumieć czas, przestrzeń i grawitację w języku mechaniki kwantowej, używanym do dyskusji o elektronach i jądrach atomów. Mechanika kwantowa stoi u podstaw fizyki fundamentalnej. Mechanika kwantowa to jej język oraz konstytutywny element. Mechanika kwantowa nie opisuje przyrody w kategoriach zderzających się ze sobą cząstek. Skupia się na funkcji falowej, opisującej nie położenie cząstek w danym czasie, lecz prawdopodobieństwa. Czego? Zależy, o co pytamy. Jeśli o prawdopodobieństwo namierzenia cząstki w danym obszarze czasoprzestrzeni, to matematyczne operacje na funkcji falowej nam to podpowiedzą. Jeśli o prawdopodobieństwo, że dana cząstka porusza się z pewną prędkością, to także obliczymy to na podstawie funkcji falowej. Funkcja falowa rozwija się deterministycznie. Jeśli wiemy, co jest w danym czasie, to wiemy również, co jest w dowolnym czasie w przyszłości. Funkcja wciąż ewoluuje. Tylko wtedy, gdy ludzie pytają w staroświeckim języku fizyki klasycznej, gdzie jest elektron, jak kula bilardowa, albo jak szybko się porusza, to za pomocą funkcji falowej docieramy do informacji o prawdopodobieństwach. Bez mechaniki kwantowej nie zrozumiemy cząstek tworzących wszechświat. Chcąc poznać ich rozkład, prędkość i położenie w młodym wszechświecie, liczącym 1 milionową sekundy, musimy odnieść się do mechaniki kwantowej. Z kolei wszechświat oraz inne duże przedmioty, jak
krzesła czy stoły są dość dobrze opisane w staromodnym języku mechaniki klasycznej. Na razie mechaniki kwantowej nie udało się zastosować do opisu całego wszechświata. Pytanie, jak tego dokonać? Czy istnieje coś takiego jak funkcja falowa wszechświata? Jak przeprowadzić doświadczenia na całym wszechświecie? Kto tego dokona? Mechanika kwantowa, dualistyczna natura rzeczywistości, fale i cząstki. Wszystkie dostępne dzięki prawdopodobieństwu i obserwacjom. Zdaje się absurdalne, lecz jest rzeczywiste. Kosmos to dziwne miejsce.